wstyd się przyznać, ale mieliśmy co innego robić, tylko Michał mnie wkręcił. Cześć, nazywam się Adam Niemiec, bardzo serdecznie witam na kanale Preston Innovations Polska. Może zanim opowiem, gdzie jestem i opowiem, co zamierzam łowić, może sobie zrobię kawę i usiądziemy na spokojnie i przekażę to, co mam do przekazania. To zapraszam na kawę. Adam Niemiec pije każdą kawę. Jest uzależniony od picia kawy i dobrze mu z tym. Tutaj akurat będzie kawa sypana, bez cukru. Warunek jest jeden. Każda kawa, oby nie było w niej grama cukru. Z mlekiem? Mleko nie przeszkadza. Nieraz czarna, nieraz z mlekiem, ale oby bez cukru. Jest kawa, będzie dobra zabawa. Mam kawę, więc mogę opowiadać, co tu się dzisiaj będzie działo. Jestem na łowisku Barcin w województwie kujawsko-pomorskim. Bardzo rybne łowisko. Karpie może nie są za duże, a przynajmniej tych dużych nie ma bardzo wiele, natomiast biorą powiedzmy tej wielkości ryby najczęściej, ale tych brań jest naprawdę dużo. Wędkarze tutaj osiągają fajne wyniki. Dlatego ja, żeby nie nagrywać takiego prostego filmu zarzucił, wyjął, tak chciałem sobie troszkę postawić poprzeczkę i wybrałem miejsce, gdzie na przeciwległym brzegu mam taki wystający kawałek roślinności. I tak sobie myślę, że tam w pobliżu tej roślinności ryby są mniej niepokojone. Być może tam będą też przybywać większe ryby, dlatego będę łowił na dużym dystansie. Właśnie z tamtego miejsca postaram się kilka ryb złowić. Następny powód tego jest taki, że od wczoraj w moje ręce wpadły nowe monstery, Monster Extreme Distance. Są to nowe kije od Prestona, przeznaczone do łowienia na dużych odległościach, a także w rzekach. Już jednym z tych kij miałem przyjemność łowienia, to jest Monster Extreme o długości 3,80, czyli najkrótszy model do 150 gramów. Łowiłem na rzece. Jeśli nie widzieliście tego filmu, kliknijcie tutaj w link, to zobaczycie, jaka to była fajna przygoda. Dzisiaj wykorzystam kij najprawdopodobniej 4-metrowy, to jeszcze zobaczę, jak mi się będzie rzucać. Także zapraszam na film. Zamiar był taki, żebym łowił pod kępą roślinności, która znajduje się tam, natomiast okazało się, że byłem troszkę nieprzygotowany sprzętowo, bo o ile mam świetne wędziska, to nie wziąłem z domu większego kołowrotka z taką żyłką przeznaczoną do łowienia dystansowego, czyli z 18. Mam kołowrotek 520 z żyłką 0,23. No i te rzuty były takie troszkę wymuszone, więc szybka zmiana planów, troszkę z boku. Piękne trzcinowisko, na końcu tego trzcinowiska taki charakterystyczny krzaczek z troszkę żółtymi liśćmi i zamysł jest taki, żeby tam właśnie łowić w pobliżu tego krzaczka. Pokażę, jak ja bym się zbliżał do takiego krzaczka, jak ustalić odległość łowienia, bo myślę, że tam jest bardzo ważne, żeby łowić mniej więcej w jednym miejscu. Jeszcze sprawdzam, nie mam tu żadnego klipa, więc po prostu metodą prób i błędów będę tam zarzucał. Zarzucę mniej więcej pobliże, jeśli uznam, że jestem jeszcze za daleko od brzegu, wtedy powiedzmy wydłużę, nie wiem, 2 czy 3 metry żyłkę, zaklipuję, zarzucę do klipa, jeśli uznam, że nadal mi coś brakuje, odepnę z klipa, znowu ze 2 metry i tak będę po prostu skokowo zbliżał się do tego drugiego brzegu. No myślę, że tam mi parę ładnych metrów teraz zabrakło, więc wysunę więcej żyłki. Zapnę teraz już na klipie 75 obrotów, no kołowrotek 90 cm, no to już jest taka zacna odległość. Kołowrotek nawija 90 cm podczas jednego tak jakby obrotu korbką. Zobaczymy, jak to teraz wyjdzie bliżej tego krzaka. No nie, teraz tak na styk rzuciłem do klipa, ale jeszcze troszkę mam tam rezerwy, więc jeszcze się wydłużę. Chyba będę musiał wstać, wtedy wygodniej mi będzie zarzucać na tą dużą odległość. Chyba bym zaczął od takiej odległości łowienia.
Ja sobie zaznaczę tutaj jeszcze dodatkowo tą odległość za pomocą białego markera, więc jeszcze w czasie łowienia będę mógł się tam przybliżyć do tego krzaczka, ale to już jest taka, powiedzmy, wyjściowa, startowa odległość łowienia. Jeszcze wezmę teraz, policzę obroty, więc będę wiedział mniej więcej, ile metrów od brzegu się znajduje. Pozostawię tą wędkę na chwilę, żeby ten marker wysechł. 90 obrotów, więc tutaj wygląda, że tu będzie z 80 metrów. No ten zarzut jest wymagający. Jeszcze później rozwinę kijki, żeby to sprawdzić. No dobra, zaczniemy na tej odległości. Zobaczę, czy są tam ryby, czy może trzeba się przybliżyć do tego drzewa, a może będzie trzeba się na przykład cofnąć, bo tam będzie za płytko, bo teraz podobno jest troszkę obniżony stan wody, może ryby się troszkę cofnęły od brzegu. Zacznę tutaj i zobaczę, co się będzie działo. Pierwszy zarzut i od razu nastąpiło branie. Ciekawy jestem, jaka to będzie ryba. Trudno jest mi to określić, bo pierwszy raz karpie łowię tym kijem. Na początku powiedziałem, że będę łowił 4-metrowym Monsterem Extreme Distance, natomiast no, przez to, tak jak wspomniałem, przez zmianę planów, troszkę mniejsza odległość, wolałem tutaj łowić troszkę większym, krótszym kijem. To jest Monster Extreme Distance, ale 3,80 do 150 gramów. Bardzo komfortowo mogę 45-gramowy podajnik Banjo XR podać właśnie tam pod ten drugi brzeg. Więc pierwszy zarzut. No i jest już pierwsza ryba. Nawiązując do tego, jakim sprzętem łowię, Monster Extreme Distance 3,80, ale chciałbym zwrócić Waszą uwagę na fajną budowę tego wędziska. Pierwsza przelotka o dużej średnicy, odsunięta od kołowrotka. W ogóle przylotki na dłuższych stopkach, te pierwsze przelotki mają dużą średnicę i są bardzo tak fajnie ułożone, no są, można powiedzieć, takie antysplątaniowe. Tak samo ta ostatnia przelotka szczytowa też jest taka antysplątaniowa z takimi wypustkami, które zapobiegają zaplątaniu się żyłki o szczytówkę. Przelotki na szczytówce też są powiększone, to nie są takie malutkie federowe, typowo feederowe przylotki, tylko one są większe, no bo wiadomo, tu trzeba używać strzałówki, jest węzełek, dzięki temu łatwiej ta żyłka przez te przelotki przechodzi. Pomimo tego, że wędka ma wyrzut do 150 gramów, jest bardzo przyjemna podczas holowania. Miałem przyjemność już łowić nią na rzece, teraz łowię karpie. Fajny, naprawdę fajny kij. Do tego mam zamontowany kołowrotek Extremity 520, żyłka 0,23, strzałówka z żyłki 0,28. Normalnie do dystansowego, takiego typowo dystansowego łowienia zastosowałbym żyłkę 0,18 i kołowrotek z większą szpulą. Łatwiej byłoby zarzucać zestaw na dużą odległość. Przy łowieniu na tak długą wędkę już trzeba zastosować długi podbierak. Ja mam 4-metrowy podbierak, żeby sięgnąć rybę podczas podbierania. Szczególnie tutaj, jak siedzę na takim wysokim brzegu. Rybka zahaczona za dolną wargę, elegancko. Tak to powinno wyglądać. Szybko go Wam pokażę i poluję na następnego. Prawie golusieńki, nieliczne łuski, ale piękny karp. Ryba do wody, szkoda czasu. Pierwszy raz zobaczę te wędki na oczy, bo tego modelu, jak widzicie, jeszcze nie otwierałem nawet. Więc jest rurka do napojów. Zobaczcie, jak wygląda tutaj mój zestaw końcowy. 15 metrów mam strzałówki z żyłki 0,28. Na końcu założyłem trzonek XL, czyli długi trzonek dedykowany do dalekich rzutów z taką gumową tutaj nasadką w kształcie lotki. To stabilizuje
podajnik w czasie lotu i też wydłuża ten rzut. Podajnik mam Banjo XR w rozmiarze największym, o masie 45 gramów. Na te, powiedzmy, te 80 metrów to jest wystarczająco. Przypon 8 mm Bandung Wafter w kolorze różowym. Zobaczcie, jak nabijam podajnik, bo uważam, że to jest ważne, żeby ta cała zawartość tam poleciała. Tutaj jest taka bardzo już twarda warstwa, która mi została, więc nawet jak gdzieś tam by się coś rozsypało, to zawsze coś tam na dnie tego podajnika zostaje. Ja ten podajnik jeszcze dosyć mocno staram się oblepić peletem. Ryb jest dużo, więc cały czas chciałbym, żeby te ryby zostały w tym łowisku, żeby miały coś atrakcyjnego. Ta przynęta jest w miarę w górnej części tego podajnika, więc zdaję sobie sprawę, że ona wypada z tego podajnika, ale myślę, że właśnie tutaj te ryby reagują na przynęty. To jeszcze dobijam, tak ręką ugniatam, żeby mocno się to trzymało, żeby wytrzymało ten intensywny zarzut i uderzenie o wodę. Jest kolejna ryba. Kurczę, ale tu jest ryb. Coś niesamowitego. Drugi zarzut, druga ryba. No rzadko to się zdarza, naprawdę rzadko. No i teraz 90 obrotów. Parę wykonałem, ale jeszcze jest co kręcić. W międzyczasie może opowiem o tym, co przygotowałem do wędkowania. Mam ze sobą pelet Profit. Moczyłem go niecałe 2 minuty. No i zanętę Match Method Mix. Taki mój podstawowy zestaw do metody. Na razie łowię na sam pelet. Tej zanęty jeszcze nie dotykałem. Zobaczymy, czy będzie potrzebna, czy wystarczy sam pelet. No bo brania następują w miarę szybko. Na razie są regularne, więc jeżeli nie będzie potrzeba wykorzystania tej zanęty, to nie będę jej stosował, bo mam takie wrażenie, że ten pelet lepiej się będzie trzymał podajnika, a nie będzie gdzieś tam odrywał się w powietrzu, tylko całość dotrze na dno. Dłuższym podbierakiem trochę trudniej się operuje, ale ryba jest podebrana. Ty mały, a tam większych nie ma u Was na dzielni? Przecież Ty żerowałeś tam, gdzie duże ryby powinny żerować. Zobaczcie, nie duży, ale piękny karp. No, wyrośniesz, bracie, na ładną rybkę. O, ryba. Podczas łowienia z tak dużej odległości brania nie są już tak gwałtowne, po prostu wędka się coraz bardziej wygina, nie ma takich gwałtownych szarpnięć, ale te takie już coraz mocniejsze ugięcie wędki świadczy o tym, że nastąpiło branie. Czasami to branie, niestety ryba spadła, czasami to branie wygląda tak, że ta wędka nam się zluzuje, to też trzeba zacinać. Jak widzieliście, to zacięcie musi być bardzo mocne, no bo wędka na odcinku 80 metrów, żyłka na odcinku 80 metrów jest bardzo rozciągliwa, więc żeby zaciąć tą rybę, to musimy rozciągnąć tą żyłkę i dopiero wtedy następuje skuteczne zacięcie. Jeśli wybieracie się na takie nieznane łowisko specjalne, no to warto wcześniej trochę zasięgnąć języka, ale też być przygotowanym na różne ewentualności. Akurat tutaj na łowisku Barcin, z tego co widzę, to trzeba być gotowym na różne metody. Są stanowiska, powiedzmy w środkowej części, gdzie wolno łowić tylko do osi. No to tam wchodzi w grę wędkowanie wędziskiem 10-11 stopowym na metodę, przypuszczam do jakiegoś 40, może 45 metra, ewentualnie bombka, czyli krótsze wędzisko. Tu w tej części łowiska, gdzie dozwolone jest łowienie pod drugim brzegiem, warto tych ryb szukać, myślę, pod tym drugim brzegiem. Tam
no to trzcinowisko wygląda bardzo atrakcyjnie i tam to jest taka, myślę, ostoja, takie miejsce spokoju dla ryb i one tam się czują pewnie, dlatego tak często też tam mamy brania. Żeby tam łowić, trzeba mieć znowu przygotowany sprzęt do tego. Wędzisko już musi być dłuższe, mocniejsze, cięższe podajniki, żeby właśnie bardzo celnie i regularnie tam podawać zestaw pod drugi brzeg, no bo kijem 11-stopowym, którym w innej części zbiornika łowiłoby się wygodnie, no tutaj on na pewno taki 11-stopowy kij no nie zda egzaminu, szczególnie jakby troszkę powiało, więc no nie ma szans, żeby z tego stanowiska, tam gdzie ja rzucam, dorzucić kijem 11-stopowym. Dlatego trzeba zastosować mocniejsze wędzisko, troszkę inny zestaw, ale trzeba być na to gotowym, trzeba taki kij mieć po prostu w pokrowcu. Jeśli chcielibyście troszkę więcej informacji zdobyć na temat podstaw łowienia odległościowego, takiego dystansowego karpi, to zapraszam, kliknijcie w link, bo przygotowaliśmy taki film wcześniej i tam też przekazałem kilka takich swoich spostrzeżeń na temat odległościowego łowienia karpi. To są podstawy metod feeder na dużym dystansie. Jeśli miałbym zwrócić uwagę na takie, powiedzmy, 3 najważniejsze rzeczy przy takim dystansowym łowieniu, to na pewno trzeba się skupić na tym, żeby dobrze nabijać podajnik, żeby zawartość tego podajnika, to czym tam jest oklejony ten podajnik, wytrzymał zarzut, wytrzymał uderzenie o wodę i żeby ta cała zawartość spadła na dno, dopiero tam uwalniała się ta zawartość, więc na to trzeba zwrócić uwagę. Oczywiście trzeba dobrać odpowiedni sprzęt, wędzisko, które da radę zarzucić ten zestaw na dużą odległość, kołowrotek, żyłka, no i podajnik. No tutaj akurat wykorzystuję podajniki z tą rurką XL, którymi mogę bardzo celnie i daleko zarzucać zestaw. Trzecią rzeczą bardzo istotną podczas łowienia dystansowego jest mocne zacięcie. Według mnie po braniu na tej dużej odległości, szczególnie jak te brania nie są takie bardzo mocne, że tą wędkę bardzo wygina, tylko coś tam delikatnie ta szczytówka zaczyna się wyginać, to oznacza, że ta żyłka jeszcze nie jest bardzo mocno rozciągnięta, więc my musimy, żeby zaciąć rybę, musimy bardzo mocno tą wędkę pociągnąć. Ja jeszcze dokręcam kołowrotkiem, wybieram ten luz, żeby ta żyłka się rozciągnęła, wtedy jest bardziej sztywna, nie wiem, czy mogę użyć takiego określenia i wtedy skutecznie możemy zaciąć rybę. Jeszcze może dopowiem krótką rzecz a propos tego pierwszego punktu, o którym wspomniałem, czyli nabijanie podajnika. Ja akurat dzisiaj zastosowałem taki tradycyjny... Kaczka, uciekaj! Nie mogłem zaciąć, bo akurat kaczka znajdowała się na linii żyłki. Gdybym zaciął, to przypuszczam, że mógłbym jej zrobić krzywdę. No ale branie nastąpiło dalej, jak zaciąłem, tylko delikatnie i tak dotknąłem do tylnych piórek na zadzie, ale ryba jest zacięta. Postaram się trochę delikatniej chorować te ryby, bo nie wiem, one jakoś tak chyba, mimo że tych brań jest trochę, to one jakoś bardzo głęboko chyba nie łykają przynęt. Więc jeżeli byście mieli na przykład problem z tym, że podczas zarzutu ten podajnik, ta zawartość tego podajnika gdzieś tam się rozsypuje, no to trzeba zwrócić uwagę na stopień dowilżenia peletu. Jeżeli pelet jest zbyt sypki, zbyt suchy, no to podczas zarzutu on potrafi się obsypać z podajnika, więc warto z wilżoną ręką po prostu go tak troszkę przemieszać, żeby był bardziej wilgotny. Jeżeli to nie pomaga, no to polecałbym użyć pelety, które są przeznaczone do łowienia właśnie w głębszych łowiskach albo na dystansie, czyli pelety sticky pellets. Soniu Bites ma taką serię tych peletów sticky, które świetnie właśnie się sprawdzają podczas łowienia na dużych odległościach. No muszę przyznać, że dawno nie byłem na tak rybnym łowisku. Jeżeli ktoś chciałby się uczyć metody, no to tutaj będzie miał fajny poligon do takiej nauki. Z chęcią tu przyjadę jeszcze kiedyś, jak te ryby podrosną, bo to będzie frajda, jak tu ryby będą takie po 4 kg, 5 to będzie piękne. Ryba już jest w miarę blisko brzegu, chociaż ona tutaj, widzę, tam przez te pływające rośliny chce się przebijać. Co to za ryba jest? Jakoś tak dziwnie idzie. Duży czy zawinięty na żyłkę? No pokaż się. Ujawnij swoją tożsamość. Chyba nie jest jakiś bardzo duży, bo taki wirek nieduży zrobił. Ale duży, nieduży, radość z łowienia jest. Nie jest jakiś wybitnie duży.
Troszkę ponadprzeciętna może tutaj, ale jak widzicie, ryba jest waleczna, nie odpuszcza. Trochę mnie nabrałeś, muszę Ci powiedzieć, bracie, bo myślałem, że jesteś parę półek, znaczy jesteś karpiem z troszkę wyższej półeczki, a Ty taki tylko waleczny jesteś, misio. Piękna ryba, bardzo waleczna. Kurczę, zdrowe te ryby. Ale się tam zakotłowało pod tym drugim brzegiem po zacięciu. Nie jest głęboko, więc widzę nawet nieraz, jak następuje branie, bo tam po braniu nawet widzę jakieś wiry na wodzie, ale ryby tam się trzymają. Tam jest trochę cienia na wodzie. Tam raczej z tamtej strony żaden człowiek nie podchodzi, więc tam ryby czują się pewnie. Myślę, że też niewielu wędkarzy tak na co dzień, pewnie podczas zawodów, jak przyjdą tutaj zawodnicy, to zarzucają tam pod tamten brzeg. Natomiast na co dzień te ryby tam nie są niepokojone, więc one tam się czują w miarę pewnie. Dlatego tak szybko następują brania. No, chyba żadne branie nie było później niż po 2 minutach. Chyba nie miałem ani razu pustego zarzutu. Wszystkie zarzuty kończą się braniem. To jest fajne. To jest fajne i satysfakcjonujące. Kolejny pierożek w podbieraku. Dziwi mnie trochę, że tam pod tym drugim brzegiem na razie nie trafiła się duża ryba, no bo mam takie przekonanie i takie mam doświadczenia, że bardzo często pod brzegiem, gdzieś tam właśnie przy takich trzcinkach to trafiają się duże ryby. Ten chyba jest najmniejszy ze wszystkich, ale piękne branie, wypuszczam tą rybę. Fajne jest to, jak się zatnie rybę od razu, widać tam pod tym drugim brzegiem na tej płytkiej wodzie, jak tam się robi wielkie beło na wodzie. Kurczę, ryba zrobiła ze 2 takie mocniejsze odjazdy. Może to jest ten moment. Słyszę węzełek od strzałówki, więc około 15 metrów od brzegu znajduje się ryba. Ściągnę ją trochę bliżej brzegu, że jak tylko się pokaże, a nadarzy się okazja, to spróbuję go podebrać. Nieraz się ta sztuka udaje i wtedy hol jest krótki, jeśli nie, no to ta ryba jeszcze troszkę pewnie tutaj pochodzi. Tam daleko piękny wir po zacięciu zrobił, tutaj przy brzegu też nieźle walczy. Kurczę, niesamowitą siłę mają tutaj te ryby. Nie jest duży, a taki kurczę odjazdowicz. Panie wielki ogon, koniec! No bo to jest troszkę większa ryba od poprzednich. No może nie były tutaj większe, ale ładny, pięknie walczący. Zobaczcie, no nie jest to duża ryba, ale kurczę, tak waleczna. Piękna rybka, oczywiście do wypuszczenia. Myślę, że przez to, że dosyć bogato nabijam ten podajnik tego peletu, zostaje tam trochę na dnie, to utrzymuje te ryby w łowisku. Chociaż nie wszystko też z tego podajnika się wydostaje. Zawsze mam taką twardą tam warstwę, która pozostaje nawet po zakończeniu holu. Widzę, że ona jest w podajniku. Nie umiem ocenić w metrach, jak blisko tamtego brzegu łowię. Wydaje mi się, że bardzo blisko. Więc jeżeli wylosujecie gdzieś stanowisko na zawodach albo będziecie na jakimś łowisku łowić, gdzie właśnie jest taki atrakcyjny, przeciwległy brzeg albo wyspa porośnięta roślinnością, to tam zawsze przebywają ryby, tam zawsze warto takie miejsca obławiać i warto do tej wyspy w miarę możliwości się zbliżać. Jeżeli na dnie będzie w miarę czysto, to im bliżej wyspy z reguły jest lepiej, czy bliżej takiego właśnie zarośniętego brzegu. Zarzućcie zestaw, jeśli nie ma brań, to jeszcze bliżej wyspy, jeszcze bliżej, aż do momentu, gdzie będziecie mieli te brania.
No i nie będziecie mieli zaczepów na dnie oczywiście, bo to jest też bardzo ważne. Znowu było fajne branie. Zaczęło wyginać kija. Jak zaciąłem, to tam pod tym drugim brzegiem, przy tych roślinach, wielki wir na wodzie się zrobił. Poczułem rybę. No i ta ryba dosyć gwałtownie odpłynęła w lewo i bardzo mocno w lewo płynie, więc ta ryba się zachowuje zupełnie inaczej niż poprzednie ryby. Mam wrażenie, że jest troszkę większa, ale kurczę, nie umiem określić wielkości tych ryb tutaj na tym łowisku, bo tu nawet te małe ryby bardzo mocno walczą. Żeby ona mi tam za winkiel nie pojechała. Nie robi długich szarpnięć, więc raczej nie będzie to jakaś tam dwucyfrowa ryba, którą chciałbym dzisiaj złowić. Nie będzie to żadna ryba. A już był w ogródku, już witał się z karpiem. Dzisiaj zdecydowanie rządzi różowy kolor. Bandumy w kolorze różowym są najlepsze. Zacząłem od przynęt wielkości 6 mm, no bo ryby nie były duże. Ale brania następowały tak szybko, że postanowiłem, mówię, no może troszkę jak zwiększę przynętę, to będą troszkę większe ryby. Może będę musiał czekać dłużej, ale będą ryby większe. Czekałem dokładnie tyle samo na brania, nawet z 8 mm waftersem też brały te karpie tej samej wielkości, więc postanowiłem, że może wezmę dziesiątkę. No ale niestety nie zabrałem z domu różowych dziesiątek. Miałem dziesiątki jedynie w kolorze żółtym, no bo przyznam szczerze, rzadko łowię na 10 mm waftersy. I założyłem żółtego, ale w wielkości 10 mm. No i nie miałem brania, więc wróciłem do różowego. Od razu woda się otwiera. 2 zarzuty i 2 razy przy topieniu żyłki nastąpiło branie. Tutaj to słońce mi się odbija, nie widzę ryby. Widzę tylko jakieś zawirowania na powierzchni. Próbuję tą rybę wyciągnąć, ale ona właśnie tutaj w blasku słońca próbuje wskoczyć mi do podbieraka. Jeszcze nie wie chyba, że to o to chodzi. A może wie. Jej nie doceniłem. Chodź na bok, bo ja Ciebie nie widzę. Kurczę, no sami widzicie, jakie to są waleczne ryby. O, jesteś. Chodź. Dobra, zobaczcie, piękna ryba. Oczywiście krótka sesja i wypuszczamy. Zobaczcie, tak to można żyć. Zacząłem od kawy. Wyholowałem wiele fajnych karpi. Prawie każdy zarzut kończył się holem. Część ryb niestety spadło. Tylko raz wyciągnąłem zestaw bez zacięcia, tak jakby, bo nie było brania, gdy założyłem żółtego waftersa. No a teraz ciepłe jedzonko, devolaj, jakieś sałateczki, frytki, więc piękny dzień. Dzień powoli już dobiega końca. Ryby nieprzerwanie biorą. Nawet była, myślę, z półgodzinna przerwa na jedzenie. Cały czas pierwszy zarzut. Zatapiałem żyłkę i od razu nastąpiło branie, więc te ryby tam rzeczywiście pod tym brzegiem są i biorą. Fajny dzień za mną. Zamysł był taki, żeby łowić gdzieś pod drugim brzegiem. Na początku te miejsce, które sobie wybrałem, no takie było dosyć trudne dla mnie do osiągnięcia. Niestety wziąłem za mały kołowrotek z za grubą żyłką, więc to nie było dobre. Wolałem zmienić miejsce i łowić troszkę bliżej brzegu, gdzie już ten kołowrotek nie miał takiego decydującego wpływu na odległość rzutu, ale przez cały czas miałem brania. Radość z łowienia była wielka, więc Banjo XR na długim trzonku z lotką pięknie latał, bardzo celnie. Kij też bardzo celnie i daleko podawał ten mój podajnik. Mocno oklejony podajnik się sprawdził, samym peletem dzisiaj w ogóle nie użyłem zanęty. No i przynętą numer 1 był różowy wafters. Cała filozofia. Daleko, pod roślinami, celnie i z różowym waftersem. Jeszcze może jedną rybkę złowię.
Ryba przez moment wrazła jakiś zaczep tam, czy co? Chyba coś tam musiało być, bo przez moment miałem wrażenie, że jakby o coś zawadziło, ale już chyba witamy ją na pokładzie. Ale tam ciągnie w te rośliny. Kurczę, taki mały on mi pociągnął, że musiałem odpuścić podczas holowania. To niesamowite. Zobaczcie, jest to nieduży karp. Myślę, że urodził się rok temu. Tak mi się wydaje. Na pewno to nie jest starsza ryba jak rok. I taką ciekawostkę Wam powiem, jak tu mi powiedział opiekun tego łowiska, to łowisko nigdy nie było zarybiane. Nigdy, no w tym roku nie było zarybiane takimi małymi karpiami, więc to jest ryba, która tutaj z tego łowiska pochodzi. Te karpie tutaj się wytarły i taki karpik barciński zamieszkuje tę wodę od urodzenia. To jest ostatnia ryba w tym filmie. Ostatni widok, ja ją wypuszczę, żeby odpłynęła i będę kontynuował. To już była ostatnia ryba. Bardzo Wam dziękuję, że byliście do końca filmu. Mam nadzieję, że te informacje przełożycie na Wasze wędkowanie i będziecie się cieszyć częstym holem ryb z dużej odległości. Jeśli film się podobał, zostawcie łapkę w górę, skomentujcie ten film, przekazujcie go, udostępniajcie Waszym znajomym. Zapraszamy na media społecznościowe Preston Innovations Polska na Facebook oraz Instagram. Tam codziennie jakieś informacje od nas będziecie dostawać. Jeszcze raz dziękuję i do zobaczenia w następnym filmie. Kto chce kaczkę?